Cześć, witam Was w kolejnym filmie na kanale Orchideli. Czas wywietrzyć zamrażalniki i troszeczkę przyciągnąć wiosnę. Więc dzisiaj ciasto czekoladowe z malinami, a dokładnie jest to czekoladowe biszkopt. Do tego krem na bazie bitej śmietany i serka Philadelphia i oczywiście białej czekolady, najważniejszy składnik. I do tego mamy kwaśne maliny, a całość pokryta grubą warstwą czekoladowej polewy. No słuchajcie, nie wiem, sam opis już mówi tak naprawdę bardzo wiele sam za siebie, więc nic, tylko wypróbować. Oczywiście zamiast malin możecie użyć dowolnych innych mrożonych owoców. Z truskawkami bym uważała, bo one puszczą dużo soku. Można je dodać, ale nie dodawałabym ich tak dużo jak malin. Natomiast cała reszta w stylu porzeczki, jeżyny czy borówki będzie super. Dokładny przepis na to ciasto oczywiście znajduje się na orchideli.com, tak jak i pozostałe wszystkie przepisy. Link umieszczam jak zwykle w opisie pod filmem na dole. Wystarczy opis rozwinąć, kliknąć i przejdziecie do przepisu w pełnej wersji. Nowych widzów zachęcam bardzo do zasubskrybowania kanału, no i nie zapomnijcie koniecznie o kliknięciu dzwoneczka przy przycisku subskrybuj, dzięki czemu dostaniecie powiadomienie za każdym razem, kiedy wrzucę na kanał nowy przepis. A po więcej kulinarnych inspiracji zapraszam na mojego Facebooka, Instagrama, TikToka i Snapchata. Zapraszam. 7 jajek i 3/4 szklanki cukru wrzucamy do misy miksera i ubijamy przez 15 minut na najwyższych obrotach. W międzyczasie do oddzielnej miski wrzucamy 3/4 szklanki mąki pszennej typu 450, 2 łyżki mąki ziemniaczanej i 6 łyżek kakao oraz 3/4 łyżeczki proszku do pieczenia. Całość mieszamy. Gdy piana z jajek jest już ubita, po 2-3 łyżki przesiewamy mąkę z proszkiem i kakao, za każdym razem delikatnie mieszając. Zarówno mąka ziemniaczana, jak i kakao mają tendencję do zbrylania się, dlatego jeśli nie chcecie mieć problemów z ich wymieszaniem, naprawdę warto jest je przesiać. Gotowe ciasto przelewamy do blaszki 24 na 35 cm. Dno blachy wykładamy wcześniej papierem do pieczenia, boków niczym nie smarujemy. Biszkopt pieczemy około 20 minut lub do suchego patyczka. Nie warto trzymać go w piekarniku dłużej niż potrzeba, ponieważ wówczas wychodzi suchy. Po upieczeniu od razu biszkopt wyjmujemy z piekarnika i studzimy, a gdy jest już całkowicie wystudzony, kroimy na 2 blaty. 250 g serka Philadelphia lub dowolnego innego serka zbliżonego smakiem, 500 g śmietanki 36% dobrze schłodzonej, 250 g śmietanki 30% również dobrze schłodzonej. Miksujemy razem. Uwaga, bo będzie mocno chlapało przynajmniej do chwili, aż serek połączy się ze śmietanką. Gdy krem zacznie lekko sztywnieć, czyli zauważycie, że mikser zaczyna zostawiać ślady w kremie, dolewamy jeszcze 300 g białej czekolady, wcześniej rozpuszczonej i wystudzonej. Krem z czekoladą miksujemy już krótko, aby go nie zważyć. Następnie połowę gotowego kremu wykładamy na przekrojony spód. Na wierzchu układamy około 300-400 g malin, u mnie jak widzicie mrożonych, i całość przykrywamy kolejną warstwą kremu. A na wierzchu układamy drugi blat biszkoptu. Gotowe ciasto wkładamy do lodówki na czas przygotowywania polewy. 100 g czekolady mlecznej, 100 g czekolady gorzkiej, 5 łyżek śmietanki i 2 łyżki miękkiego masła. Podgrzewamy razem do rozpuszczenia się składników, po czym przestudzoną polewę wylewamy na wierzch ciasta i lekko rozsmarowujemy. Tak przygotowane ciasto wstawiamy do lodówki najlepiej na całą noc. Smacznego!